Witajcie w globalnym ekonomicznym przeglądzie. W dzisiejszym programie odwołane koncerty Taylor Swift w Austrii. Było o krok od tragedii. Produkcja ropy naftowej w USA osiągnęła w sierpniu rekordowy poziom. Plany Trumpa pokrzyżowane przez Harris. Reakcja Zachodu na atak Ukrainy na Rosję. Zapraszamy. Dzień dobry, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski, który na razie jest niemy i bez obrazu, ale zaraz się pojawi. Witamy w sobotni poranek. Zjawiłeś się. Witamy w sobotni poranek. Słuchajcie, dzisiaj znacie już agendę, będzie bardzo dużo ciekawych rzeczy. Dla tych, którzy w tygodniu nie mieli za dużo czasu, to odsyłamy do naszych nagrań z tego tygodnia. Działo się bardzo dużo, a dziś wieczorem będzie... No co będzie? Będzie Jaruski? Nie będzie. Nie będzie Jaruskiego, tak? Ojej, to smutne. To smutne, może będzie za tydzień Jaruski, ale przygotowaliśmy coś ekstra. Myślę, tak jest. że chyba najlepszy program Ryszarda Piecha. Ryszard z odcinka na odcinek coraz lepszy i coraz starszy, tak jak ja. No i połączyliście siły po raz pierwszy. Tak, nie będzie z Mateuszem, tylko będzie ze mną, a będzie o węglu. Bardzo, myślę, atrakcyjny materiał dla wszystkich fanów, którzy wierzą w rosyjskie surowce. No i to ze szwagrem można teraz. Ze szwagrem jak najbardziej można. To będzie dużo analizy. Tak, i wiedzą będzie można się pochwalić, co to się stało z tym rosyjskim węglem, że zaczyna być nierentowny. Powiemy sobie w szczegółach, jak to wygląda. Ryszard dużo będzie tutaj tłumaczył, jak ten węgiel się wydobywa, jeżeli chodzi też o inne kraje, dlaczego tam jest inaczej, a w Rosji jest inaczej. Moim zdaniem obowiązkowy materiał dla fanów i rosyjskiego miru, i fanów Kremlinka, myślę też. Okej. Przechodzimy do krótkich informacji. Narodowy Bank Rumunii obniżył główną stopę procentową o 0,25 punktu procentowego do 6,5%. Rumunia nieoczekiwanie obniżyła swoją główną stopę procentową po raz drugi z rzędu, ponieważ spowolnienie inflacji przewyższyło nad ryzykiem związanym z załamaniem rynku światowego i rosnącym deficytem budżetowym. Ekonomiści wyrazili zdziwienie tą decyzją Banku Centralnego Rumunii. Jednocześnie bankowi centralnemu udało się wyhamować roczną inflację w czerwcu do 4,9%, osiągając najniższy wynik od 2021 roku. To Rumunia, widzę, wraca pod kontrolę z tą inflacją, stopami procentowymi, wszystko tak pozytywnie. Wiesz co, zobaczymy, bo na razie to są jednak wysokie wartości. No ale ja tak patrzę zawsze z perspektywy Rosji i bardzo mi się podoba. No to tak, to nie. Tutaj trochę mamy inną sytuację. Nawet jeżeli chodzi o Węgry, gdzie mamy też inną sytuację, bo inflacja na Węgrzech okazuje się, że wzrosła, przekraczając górną granicę dopuszczalnego przedziału banku centralnego, więc troszeczkę odwrotna sytuacja. Wysoka inflacja nie pozwoli bankowi centralnemu na kontynuację cyklu łagodzenia polityki pieniężnej, no więc oni zaczęli łagodzić, no i okazało się, że ta inflacja im wystrzeliła. No wzrosła. Ceny konsumpcyjne wzrosły rok do roku o 4,1% w porównaniu z 3,7% w poprzednim miesiącu. Jednocześnie ekonomiści przewidywali, że nie będzie to więcej niż 4%. No okazało się, że jest. Węgierski Bank Centralny obniżył, przypomnijmy, w zeszłym miesiącu stopę procentową o 0,25 punktu do 6,75%. Tak jakby sobie porównać Rumunię z Węgrami, no to te stopy procentowe na bardzo zbliżonym poziomie, 6,5, 6,75, inflacja, wiesz, 4,9, 4,1, tylko jednym spada, drugim rośnie, nie? Tak, ale to wiesz co, ja bym tutaj jeszcze nie wyciągał jakichś wniosków. Problem mógłby się zacząć dla Węgier, jeżeli by się okazało, że jest zagrożenie, jeżeli chodzi o dostawy cały czas ropy naftowej i gazu. I jeżeli chodzi o Ukrainę, i na to bym, jeżeli już patrzył, bo to może akurat mocno wpłynąć i być czynnikiem proinflacyjnym.
Tak, ja wcześniej wspomniałem, że patrzę z perspektywy Rosji na te stopy procentowe. No i tu mam dane z Kenii. Komisja Polityki Pieniężnej Kenii obniżyła główną stopę procentową z 12,70 do 12,75 punkta procentowego z 13. W Rosji, przypominam, z 16 poszło na 18. Bank Centralny Kenii obniżył podstawową stopę procentową po raz pierwszy od ponad 4 lat, spodziewając się, że w najbliższej przyszłości inflacja utrzyma się poniżej środkowego zakresu docelowego. Więc w Kenii ta sytuacja, można powiedzieć, jest bardziej korzystna niż w Rosji w tym momencie. Zobaczymy za jakiś czas. A skoro jesteśmy przy tej inflacji, bankach centralnych, no to teraz przeniesiemy się do Brazylii, gdzie Bank Centralny Brazylii oświadczył, że nie zawaha się podnieść głównej stopy procentowej, jeśli będzie to konieczne, aby inflacja zbliżyła się do celu. Przypomnijmy, że Bank Centralny drugi miesiąc z rzędu utrzymuje stopy procentowe na poziomie 10,5%. Czyli też niżej niż w Rosji. Ja tak będę cały czas mówił, ale dlatego, że nawiązuje do... Ale rząd już, wiesz co, zapowiedział, że w imieniu chyba Elwiry Nabiuliny, bo to też było zabawne, że stopy procentowe ulegną zmniejszeniu, jeżeli inflacja spadnie do 7%. Ale tu jest to jeżeli niemożliwe. Ale to jest trochę tak, że wiesz co, Elwira się nie wypowiedziała, a rząd rosyjski się wypowiedział, więc nie wiem, jak to zostało odebrane. No ale to Elwira do tego rządu może odpowiedzieć, no to najpierw niech spadnie. No i rozwiązane. No wiesz, tutaj może być jakiś wpływ na Rostat, bo nieważne jaka jest inflacja, ważne kto ją liczy. Tak, ważne kto wypuszcza Excela. A propos tego, to mam dla Was krótką informację też powiązaną z Rosji. Niedawno okazało się, że Rosja znalazła się w gronie 3 krajów o najniższym długu publicznym. Analityk finansowy Michał Bielajew uważa, że kraj nie wykorzystuje w pełni tej przewagi. Specjalista zauważył, że niewielki dług publiczny pozwala Rosji pracować nad wskaźnikami gospodarczymi, wykorzystując dodatkowe rezerwy, które na pewno są dostępne. No i 2 rzeczy, które zasmucą pana eksperta Bielajewa z tymi rezerwami, które na pewno są dostępne. Wykazał się niezwykłym optymizmem, a niewielki dług publiczny to prawda, z tym, że problem jest na razie z tym, żeby ktokolwiek chciał Rosji pieniądze pożyczyć, bo zazwyczaj do tego tanga potrzeba 2, a Rosja na razie tańczy solo. Paweł, chciałbyś coś dodać? Znaczy mnie to strasznie smuci, jak jeszcze czytam, że to jest analityk finansowy, bo słuchajcie, jeżeli chodzi o ten dług publiczny, to musimy spojrzeć nie na wysokość w stosunku do produktu krajowego brutto, tylko na możliwości kraju na spłacanie. Bo dług publiczny może i przekraczać nawet 100% i być wyższy, jeżeli kraj ma możliwość spłacania tego długu, a może być sytuacja taka, że dług publiczny jest tylko częścią produktu krajowego brutto, a kraj nie ma możliwości, bo ma jakieś stałe wydatki, musi ciąć i nie ma możliwości spłacania. Jest też ważne, na jakich stopach procentowych, bo co innego, jeżeli się pożycza na stopy w wysokości 2%, a co innego, jeżeli się pożycza na stopy w wysokości 20%. Tak? No to jeżeli robiliście pożyczkę, no to zawsze sobie możecie to porównać. I teraz, jeżeli macie, to tak przekładając, jeżeli macie pracę, to macie możliwości spłacania. A jeżeli tej pracy nie macie lub macie na przykład z dobro płatnej pracy spadacie na słabo płatną pracę, to wtedy się zaczynają problemy. Tak? I podobnie jest, jeżeli chodzi o te długi publiczne różnego rodzaju krajów. No i druga rzecz, którą słusznie zauważyłeś, co z tego, że ktoś ma jakiś niski dług, jeżeli technicznie jest w tym momencie bankrutem, czyli nie ma chętnych krajów oraz organizacji do pożyczania. Dlaczego nie ma? Dlatego, że Rosja nie ma ratingów, tak? No i tu jest problem. Nikt do końca nawet nie wie, po jakich stawkach im pożyczyć. To musiałaby być decyzja polityczna, no tu akurat chętnych też nie ma. Tak, więc na tym parkiecie takim zadłużeniowym Rosjanie na razie się wiją i tańczą, no ale nikt z nimi tańczyć na razie nie chce. To były wszystkie krótkie informacje, możemy przejść do informacji dłuższych.
do koncertu Taylor Swift. Ja myślałem, że nie będziemy poruszać takich rzeczy. A jednak. Bo to nie chodzi o koncert ten w Polsce i tak dalej, tylko o koncerty w Austrii, które się nie odbyły. Grupa nastolatków w Austrii została aresztowana w tym tygodniu za planowanie ataku terrorystycznego na wzór działań ISIS podczas jednego z koncertów Taylor Swift w Austrii. Planowali wjechać samochodem wypełnionym bombami w tłum, aby zabić jak najwięcej osób. Według doniesień zostali zatrudnieni przez organizatora koncertu jako pracownicy ochrony. Przerażające szczegóły udaremnionego ataku wyszły na jaw po tym, jak władze ujawniły, że dwóch mężczyzn w wieku 19 i 17 lat, bardzo młode chłopaki, zostali zatrzymani w środę w Wiedniu, co skutkowało odwołaniem od razu 3 wyprzedanych koncertów Taylor Swift w ramach cyklu koncertów, które odbywa na całym świecie. Dwaj podejrzani, którzy według śledczych zradykalizowali się w internecie pod wpływem ISIS, rzekomo chcieli przeprowadzić atak przed stadionem Ernesta Happela, zabijając fanów przy użyciu materiałów wybuchowych własnej produkcji, a później maczet. Poinformowali w czwartek funkcjonariusze służb bezpieczeństwa. Tam najprawdopodobniej doszłoby też do paniki i tratowania się ludzi na dużą skalę, bo każdy z tych koncertów to było chyba 60 000 ludzi. Jak podają funkcjonariusze, domniemany przywódca grupy, 19-letni Austriak, jest pochodzenia północno-macedońskiego, miał w domu ukryte substancje chemiczne i urządzenia techniczne. Znaleziono to po przeszukaniu przez władze. Jak dodano, rzekomo poczynił również postępy w pracach nad bombą, którą planował przymocować do samochodu. Tymczasem drugi podejrzany, 17-letni obywatel Austrii, z kolei o tureckich i chorwackich korzeniach, został schwytany przez specjalne siły policyjne w pobliżu stadionu, gdzie w tym tygodniu miały odbyć się koncerty. Jak podają urzędnicy, drugi podejrzany został zatrudniony zaledwie kilka dni temu przez firmę świadczącą usługi na miejscu koncertów. Został tam zatrudniony jako ochroniarz, a więc osoba, która ewentualnie ma powstrzymać takie wydarzenia. Więc sytuacja była bardzo groźna. Według Franza Ruffa, dyrektora do spraw bezpieczeństwa publicznego w austriackim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, zachowanie tej pary uległo zauważalnym zmianom tuż przed aresztowaniem. Starszy nastolatek rzucił pracę 25 lipca i powiedział znajomym, że zaplanował coś wielkiego. Z kolei 17-latek niedawno rozstał się ze swoją dziewczyną. Para nawiązała również kontakt z innymi osobami, które wiedziały o planach tego ataku. Tymczasem, jak twierdzą urzędnicy, obaj podejrzani byli obserwowani przez austriackie władze i już przed aresztowaniem stanowili zagrożenie. Śledczy informowali, że podczas przeszukania domu drugiego podejrzanego, tego 17-latka, znaleźli obszerne materiały związane tak z ISIS, jak i Al-Kaidą. Tymczasem główny podejrzany, który według władz przyznał się do planów ataku po aresztowaniu, niedawno złożył przysięgę wierności przywódcy państwa islamskiego w internecie, czyli to takie wideo, które później jest publikowane. Tak poinformowali funkcjonariusze służb bezpieczeństwa. Powiedzieli, że starszy podejrzany jest ewidentnie zradykalizowany w kierunku państwa islamskiego i uważa, że zabijanie niewiernych jest słuszne. Nazwiska domniemanych osób zamieszanych w tę sprawę nie zostały ujawnione ze względu na austriackie przepisy. Taylor Swift miała zagrać 3 wyprzedane koncerty, na których spodziewano się łącznie 195 000 osób i koncerty miały się odbyć od czwartku do soboty. Nie jest na razie jasne, na jaki koncert zaplanowano ten atak. Sytuacja była poważna, ale możemy też powiedzieć, że zapobiegnięto tragedii, powiedział w czwartek minister spraw wewnętrznych Austrii.
Organizator wydarzenia, Barracuda Music, poinformował w środę późnym wieczorem w poście na Instagramie, że nie mamy innego wyjścia, jak trzeba odwołać te koncerty, powołując się na potwierdzenie urzędników rządowych, że atak na stadion był planowany i był realny. Kanclerz Austrii Karl Nehammer napisał na X, dawnym Twitterze, że odwołanie koncertów Taylor Swift przez organizatorów jest gorzkim rozczarowaniem dla wszystkich fanów Austrii. Sytuacja wokół najwyraźniej zaplanowanego ataku terrorystycznego w Wiedniu była bardzo poważna. Zagrożenie można było wcześniej rozpoznać, stawić mu czoła i zapobiec tragedii. Bardzo mi przykro, że odmówiono, no i na razie Taylor Swift się do tego nie odniosła, no ale słuchaj, to by był jeden z takich większych ataków od wielu, wielu lat w Europie, gdyby się udał, nie? Wyłączyłeś sobie dźwięk, ale ci włączę. Tak, pewnie tak, jeżeli by się udał, tak jak powiedziałeś, no ale się nie udał, no w sumie co jakiś czas jakieś takie są udaremniane. I zarówno na Zachodzie, jak i w Rosji. No nie wiemy, co by było, gdyby, tak? Tutaj natomiast wielu Polaków było chyba tydzień wcześniej w Polsce na takich koncertach. Słuchajcie, Austria nie leży tak daleko. No, mogło to też się kiedyś wydarzyć i u nas, więc te duże teraz spędy w dzisiejszych czasach nie są zbyt bezpieczne. Ja chyba szczerze mówiąc bym unikał. Nie wiem, ty byś tylko w piwnicy. Ja bym tylko w piwnicy przytulał gąsiora i nie wychodził. Tak. Dokładnie. Dobrze. Może i dobrze. Przejdźmy w takim razie, słuchajcie, do ropy naftowej. Tak jest. Bo okazuje się, że produkcja ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych osiągnęła w sierpniu rekordowy poziom. Według amerykańskiej administracji informacji energetycznej produkcja ropy naftowej w tym kraju, jeżeli chodzi o ostatni tydzień sprawozdawczy, czyli ten, który podajemy, 29 lipca, 2 sierpnia, osiągnęła rekordowy poziom 13,4 miliona baryłek dziennie. W porównaniu z ubiegłym rokiem wolumen produkcji w Stanach Zjednoczonych wzrósł, słuchajcie, prawie o 1 800 000 baryłek dziennie. Średnia dzienna produkcja ropy naftowej w ciągu ostatnich 4 tygodni wyniosła 13,16 miliona baryłek. To na przykład znacznie mniej niż poziom produkcji w grudniu 2023, kiedy Stany Zjednoczone produkowały 13,30 baryłek ropy dziennej. W swojej najnowszej prognozie średnioterminowej międzynarodowa z kolei Agencja Energetyczna przewiduje, że globalny popyt na ropę osiągnie 103 miliony baryłek dziennie w 2024 roku. Zobaczymy. Moim zdaniem. A powiedz mi, Paweł, bo raportowaliśmy o ograniczeniach OPEC-u. Tak. Oni nie ograniczyli właśnie o 1 milion z kawałkiem? Oni, wiesz co, ostatnio Rosja ograniczyła i te dane za lipiec, jeżeli chodzi o Rosję, no mówią, że 400 milionów mamy ograniczenie. No ale jeżeli Stany Zjednoczone zaczynają produkować więcej, to oni wchodzą w to, co OPEC ogranicza, więc dla OPEC-u to jest bez sensu. Trochę zaczyna być bez sensu i Afryka zaczyna też. Co prawda, wiesz, bo to są różne, tak, mamy zamknięte w Libii pola, mieliśmy różne rzeczy, tak, mieliśmy w Norwegii remonty, no co jakiś czas różne rzeczy, natomiast no tutaj moim zdaniem tym głównym pytaniem no to będzie to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i czy przypadkiem te dane ostatnie recesyjne dotyczące bezrobocia w Stanach Zjednoczonych się nie powtórzą, tak? A więc ja bym patrzył na Chiny, bo tutaj MAE i OPEC prognozują, że wzrośniemy do 103, no ale przy tej produkcji, którą obecnie się robi, to ja nie wiem, czy 102 utrzymamy. Więc ja na razie nie widzę tych 103 milionów baryłek dziennie, jeżeli chodzi o ten rok. Ale zobaczymy, tak? Bo tu jest trochę też moim zdaniem przy założeniu, że jednak w tych Chinach utrzyma się jakieś pobudzenie. Na razie nie ma jak gdyby podstaw, tak? Lub w Stanach Zjednoczonych
to pobudzenie na przykład na jesieni będzie lub w Europie. I tu też na razie bym nie widział takich podstaw, jeżeli chodzi o te kraje, a widzimy też chęć innych krajów spoza OPEC do produkcji. To też jest kwestia, wiesz, jakie ceny tak się utrzymają. Dosyć, myślę, że stabilne ceny ostatnio się utrzymywały ze względu na Bliski Wschód, znaczy takie stabilne, ale trochę wyższe, pomimo moim zdaniem takich negatywnych informacji dla ropy. I widzieliśmy, że jak się tylko pojawiły jakieś dane recesyjne ze Stanów Zjednoczonych, no to ta ropa, tak samo jak ten rynek akcji, mocno spadła w dół. A więc ona jest bardzo podatna na wszystkie negatywne informacje i na to bym zwracał uwagę. Jeżeli się pojawią negatywne informacje dla ropy, to ona jest podatna na spadki. Okay. Nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłem, bo czasami jest tak, że rynek jest bardziej podatny na pewne informacje. Z tego, co zrozumiałem, to w górę sufit mamy, ale w dół w sytuacji, gdy mamy recesyjne, nie mamy sufitu aż takiego, bo... Ale ciężko się przebić ropie, mimo wiesz, tam się piekli na Bliskim Wschodzie, a nie rośnie powyżej 100, nie? Chyba, żeby była jakaś eskalacja w stylu otwarty konflikt. Nie? No ale już jeden mamy, wiesz, w Ukrainie. Ale na Bliskim Wschodzie. Tak, ale wiesz, tu się wszystko tak jakby... Zamknięta cieśnina, no jakiś taki, wiesz, no tak, ale jeżeli to będzie się utrzymywało, że coś tam sobie ostrzelają jedni i drudzy i cywile będą ginąć, to jakby to nie brzmiało dla ropy, to nie ma w tym momencie znaczenia, tak jak powiedziałeś, jest gdzieś sufit. Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, oprócz tego Bliskiego Wschodu, żeby ta ropa, to jest tylko jedyny, na ten moment wydaje się element, no coś musiałby w Chinach odpalić, ale nie ma też kiedy, no bo było plenum, na plenum nic nie wyszło, więc tak raczej nie wydaje się, że on sam z siebie podejmie jakieś decyzje, a tych negatywnych dla Chin jest dużo, bo tam mamy ten cały rynek nieruchomości, gdzie tam cały czas tyka ta bomba. Mamy te dane dotyczące popytu wewnętrznego, importu, które są bardzo słabe. Import, to już mogę powiedzieć, bo nagrany mamy z Łukaszem materiał. Import w lipcu trochę w górę, więc pojawiają się pozytywne informacje. Zapraszam już jutro na 9. Więcej o tym opowiemy, natomiast dane mieszane, że nie jest tam wcale... No ale wiesz, tu chodziło, że wiesz, spodziewano się, że te Chiny odbiją po tym COVID-zie, tak? I to tak 2023. I odkąd nagrywamy, to tak próbują czekamy. się... Tak. Niby nie jest jakoś bardzo, wiesz, źle, to też trzeba sobie powiedzieć, natomiast to nie jest to ożywienie, którego się wszyscy spodziewali, o może tak. Dokładnie. Zakończyłeś o ropie? Okej. Tak. Dobra, to teraz ja wam opowiem o planach Trumpa, które zostały pokrzyżowane przez Kamalę Harris. Trochę ponad 2 tygodnie temu kampania prezydencka Donalda Trumpa snuła wizję szeroko zakrojonej strategii ogólnokrajowej, gdzie miała się zakończyć miażdżącym zwycięstwem w listopadzie. Mieliśmy snującego się Joe Bidena i słynny zamach na Trumpa. Wydawało się, że czerwony dywan do Białego Domu został przed Trumpem rozwinięty i to tylko kwestia czasu. Teraz jego ekipa walczy o osłabienie rosnącej popularności Kamali Harris. Doradcy kampanii twierdzą, że zamiast przypuszczać atak, dokonują zmian w celu ochrony stanów, które kiedyś uważano za bezpieczne i zawężają ambicje na mapie wyborczej. Ekipa Trumpa została odrobinę zepchnięta do defensywy. Ja mam mapę wyborczą dla was, to jest ostatnio aktualna, jaką znalazłem. Niebieskie stany to są stany, gdzie wygrywa Kamala Harris, czerwone tam, gdzie Trump, żółte to jest tak zwany rzut monetą, że to jest wszystko o włos. Choć mapa wygląda, że jest dużo bardziej czerwona, to jednak jeżeli zobaczycie z prawej strony, to mamy dużo małych takich miejsc, gdzie jest stosunkowo przewaga ogromna Kamali Harris. No i te głosy rozkładają się tak jak na pasku na samej górze mapki, więc możecie sobie później to zastopować i przyjrzeć się temu, ale ja wam przeczytam, o co chodzi.
Podczas gdy najważniejsi doradcy Trumpa widzieli szansę na wyborcze zwycięstwo w Stanach demokratycznych, o demokratycznych poglądach, takich jak Minnesota i Virginia, awans Harris skłonił republikanów do ponownego skupienia się na węższej drodze do zwycięstwa, która wiedzie przez tradycyjne stany wahające się, takie jak Pensylwania i Georgia. Wyścig się zmienił, powiedział Corey Lewandowski, wieloletni doradca byłego prezydenta. Wielu z nas chciało bardzo aktywnie konkurować z Joe Bidenem, czuliśmy się bardzo dobrze w naszym wyścigu. Publicznie Trump i jego sojusznicy usilnie próbowali przedstawić Harris, Kalifornijkę, jako oderwaną od rzeczywistości liberałkę i powiązać ją z niepopularną polityką Bidena dotyczącą migracji i inflacji. Twierdzą, że nie ma znaczenia, czy staną naprzeciwko Bidena czy Harris. Jednak uznaje się Harris za znacznie trudniejszego przeciwnika niż Biden, który od miesięcy zmagał się z wątpliwościami co do swojej bystrości umysłu i słabnącymi wynikami w sondażach. No to było widać, jak po prostu Biden niknie w oczach. To teraz zmienia mapy tak bardzo, jak ją, to nie zmienia mapy tak bardzo, jak ją zmniejsza. Teraz nie ma już powodu, aby mówić o miejscach takich jak New Jersey, powiedział członek kampanii Trumpa, wątpiąc, czy uda się tam konkurować z demokratami. Zespół Trumpa poszukuje nowej strategii w obliczu konfrontacji z młodszym, bardziej dynamicznym kandydatem demokratów, który pobudził elektorat Partii Demokratycznej i zebrał setki milionów dolarów w ciągu kilku dni. Dla każdego jest jasne, że ona może wygrać, powiedział jeden z wysoko postawionych doradców Trumpa. Trump czeka i opóźnia w emisji reklamy atakujące Harris, które są uznawane za kluczowy sposób na wskazanie rzekomych słabości przeciwnika. Pojawiają się natomiast wątpliwości niektórych liderów Partii Republikańskiej i darczyńców co do wyboru senatora J.D. Vance'a na kandydata na wiceprezydenta oraz obawy o samego Trumpa, który niweczy wysiłki swoich doradców, mających na celu zdefiniowanie Harris na podstawie jej poglądów politycznych. Według jednego ze źródeł emisja reklam anty-Harris opóźniła się częściowo dlatego, że materiał musiał zostać najpierw przeanalizowany przez grupy fokusowe. Według źródła poinformowanego o planach kampania chciała także dowiedzieć się, kogo Harris wyznaczy na swojego kandydata na wiceprezydenta. I tu w tym momencie Was zapraszam jeszcze raz na jutrzejszy CEP Chiny, bo biografia wiceprezydenta Tima Walza, kandydata na wiceprezydenta, jest niezwykle barwna i bardzo powiązana z Chinami, więc to jest bardzo ciekawe. No i kim jest Tim Walz? Jest gubernatorem stanu Minnesota i jak sobie zobaczycie na mapie, Minnesota była na żółto, więc raczej teraz ona będzie po stronie demokratów, no bo gubernator, który tam wygrał, teraz będzie kandydatem na wiceprezydenta. Jak wynika z wewnętrznej notatki służbowej Austina McCubbina, udostępnionej starszym doradcom pod koniec maja, kampania Trumpa zaczęła rozważać możliwość, że Harris lub inny demokrata mógłby zastąpić Bidena na czele listy kandydatów. To jest tak zwana notatka majowa. 12-stronicowa notatka przedstawiła zasady Partii Demokratycznej dotyczące zastępowania kandydata na prezydenta i możliwe scenariusze, w tym dobrowolną rezygnację Bidena i bunt wewnętrzny. No i w sumie mieliśmy to w lipcu, więc sprawdziło się. W notatce nie podano szczegółów, jak należy reagować na kandydaturę Harris. Tony Fabrizio, ankieter kampanii Trumpa, uważa, że Harris odniesie krótkotrwały wzrost w sondażach, ale że wyścig później się uspokoi, miesiąc miodowy Harris dobiegnie końca, a wyborcy ponownie skupią się na jej roli partnerki i drugiego pilota Bidena, napisał w tej notatce. No i amerykańskie wybory są
coraz ciekawsze. Ta zmiana teraz, nie wiem czy widziałeś w tych najnowszych sondażach, Harris przeskoczyła Trumpa o chyba ten 1 punkt procentowy, no ale jeszcze dużo czasu do wyborów. Tak, i tutaj na pewno zyskuje Harris, no bo jest na fali. Można dyskutować na temat wyboru wiceprezydenta, ale czy to jest dobra osoba, no ale z drugiej strony na pewno będzie polaryzowała, no bo i pytanie, czy to dobrze, bo będzie polaryzowała bardzo zbliżone jednak poglądy i mocno lewicowe. Pamiętajmy, że Harris jest mocno jednak tutaj, te wypowiedzi są mocno lewicowe, czego nie wykorzystuje w tym momencie w kampanii Donald Trump. I to jest zaskoczenie dla wielu obserwatorów, ponieważ Trump wydaje się jakby nie słuchał swoich doradców. Oni mówią, no właśnie to było powiedziane. Robić to, a Trump i tak będzie atakował na przykład te tematy jakieś rasowe, tak? Gdzie doradcy mówią, zejdź z tego, zajmij się na przykład tematami gospodarczymi, zajmij się na przykład przestępczością, która w Minnesocie rośnie, tutaj, żeby zaatakować. A może to sobie zostawia na sam koniec, żeby to, wiesz, było taki efekt wejścia wtedy, taki głośny. Natomiast wiesz, tutaj jest pytanie, jak daleko i jak mocno Harris odjedzie Trumpowi, bo że będzie odjeżdżać do końca sierpnia, to moim zdaniem, tak bo mamy jeszcze konwencję partii w sierpniu i to myślę, że może być kulminacja popularności Harris. Być może wtedy republikanie się ogarną, a Trump zacznie realizować to, co mu doradcy doradzają, bo on uważa lepiej. No i on się gubi w tej kampanii. Wiesz na ten co, moment. J.D. Vance'a tam też nie wszyscy republikanie się ucieszyli. J.D. Vance jest bardzo niepopularny i okazało się, że jak na początku chwalono tą kandydaturę, no to zaczęto robić sondaże i okazuje się, że jeszcze większy elektorat negatywny w stosunku do Vance'a, nawet niż do Trumpa, co było też nawet proponują mu, żeby zmienił jednak kandydata. Tak, bo teraz, ale wiesz co, ale to wyszło teraz dopiero gdzieś tam po którychś badaniach, no to wypowiedzi jeszcze bardziej prawicowe, zniechęca dużo tych centrowych, jest bardziej prawicowy od Trumpa i to mocno. No, że wiesz, że on zmobilizuje tych najbardziej prawicowych, no i tak będą na Trumpa głosować. A więc... No przecież nie na lewicowego kandydata demokratów, więc tu bez sensu, bardziej taki powinien być. No, ale wiesz, ale Harris też popełniła ten błąd, bo wzięła też mocno takiego jednak lewicowego. Z drugiej strony gdzieś zapewnia, no ale wiesz, to jest mężczyzna, no tutaj też trzeba patrzeć na pewne inne takie aspekty, a ona jest wojująca, a tu może on będzie bardziej stonowany jednak i tak dalej. Wiesz co, ale to, że też służył przez 20 lat, może to też dla no mówię, takie wiesz, pozytywne, tak, no i też inne podejście do wielu aspektów niż na przykład Vance nawet w stosunku do tych Chin. To pewnie będziecie tutaj mówić z Łukaszem. Tak. Wszystko się rozstrzygnie moim zdaniem w kampanii. Kampania się zacznie tak naprawdę we wrzesień, październik i wtedy się rozstrzygnie. Jeżeli republikanie się ogarną, mają szansę wygrać, a jeżeli się nie ogarną i Harris zbyt daleko odjedzie, a Trump będzie koncentrował się na atakach jakichś personalnych w stosunku do Harris, no to nie wróżę sukcesu. Tak jest. Przyjrzyjcie się jeszcze raz mapce. Jeżeli będziemy mieli nowe, to myślę, że tydzień po tygodniu będziemy mogli wrzucać Wam i doglądać tego, jak to się powoli zmienia. A my możemy przejść do kolejnego materiału. Dobrze. Ostatni dzisiaj, słuchajcie, materiał, czyli reakcja Zachodu na atak Ukrainy na Rosję. To, co mamy od kilku dni, kilkudniową już operację specjalną Sił Zbrojnych Ukrainy, która osiągnęła na początku zaskoczyła chyba wszystkich.
zaskoczyła pewnie Ukraińców, że tak łatwo uda im się wejść w to terytorium rosyjskie. Znaczy oni zakładali też taki scenariusz, no ale też były scenariusze, że tak łatwo nie będzie. Tutaj mamy do czynienia po raz pierwszy z pierwszym jakimś oporem, no i z przerzucaniem takim, no widać, panicznym, chaotycznym tych wojsk i odsyłam tutaj, jeżeli będzie robiony cep bojowy, to sobie tam omówimy tą sytuację wojskową, natomiast my dzisiaj sobie powiemy o reakcji świata na to, co się dzieje i skupimy się oczywiście na tej reakcji Zachodu. Najpierw zaczniemy od Unii Europejskiej, bo dosyć szybko pojawiły się wypowiedzi Unii Europejskiej na temat tej operacji. No i mamy wypowiedź rzecznika Komisji Europejskiej Petera Stano, który oświadczył w czwartek, że zgodnie z prawem międzynarodowym Ukraina ma prawo do obrony przed rosyjską agresją, a obejmuje ono także uderzenie we wroga na jego terytorium. Stano był tego dnia pytany przez dziennikarzy, czy dokonana przez Ukrainę zmiana strategii na polu walki nie powinna wiązać się ze zmianą podejścia Unii Europejskiej do wspierania tego kraju. Rzecznik podkreślił, że Unia Europejska udzieli Ukrainie pełnego wsparcia i to stanowisko się nie zmieni nie zmieniło się od czasu rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku. No to się trochę zmieniło, ale to bardziej chyba. Nasze wsparcie uwzględnia pomoc polityczną, finansową, humanitarną, dyplomatyczną i militarną, wymienia. Ukraina, jak powiedział, ma prawo uderzać w agresora tam, gdzie uważa to za konieczne, zarówno na swoim terytorium, jak i w Rosji. No i myślę, że to jest jednak zmiana podejścia. Ona następowała stopniowo, no ale te wypowiedzi widzimy jeszcze w 2022 były innego typu. Tutaj, jeżeli chodzi o poszczególne kraje, szczególnie Unii Europejskiej. No i tutaj też dalej Stano mówi, że Ukraina jest ofiarą nielegalnej agresji zgodnie z prawem, może prowadzić wojnę obronną na podstawie prawa międzynarodowego. Ukraina ma prawo do obrony, a prawo to obejmuje uderzenie we wroga na jego terytorium. No i tutaj też mamy wypowiedzi, o tym mówiliśmy też na tygodniu, z Francji, z Niemiec, gdzie widzimy, że wszyscy trzymają, oprócz chyba jeszcze węgierskich nie patrzyliśmy, no ale powiedzmy, że... Węgry oburzone pewnie. Wiesz co, nie patrzyłem, szczerze powiedziawszy, ale aż sobie po spotkaniu zobaczę, bo nie widziałem jakiejś wypowiedzi. A teoretycznie są przewodniczącym w tym momencie, przewodniczą Unii Europejskiej. Natomiast no, najważniejsze kraje, Niemcy, wypowiedziały się, że jak gdyby popierają i pozwalają Ukrainie na używanie sprzętu niemieckiego i to nie jest żaden problem, że to w Rosji, co jest moim zdaniem nowością. I Francja, która wręcz wykazała entuzjazm, że Ukraińcom tak świetnie to poszło. A więc bardzo można powiedzieć trochę inne podejście niż jeszcze w 2022-2023, gdzie mówiono, że Ukraina owszem, ale na własnym terytorium i uderzenia na te terytoria rosyjskie to jest eskalacja i nie pochwalamy. I te obawy Niemiec, że ich sprzęt może być użyty przecież na terytorium Rosji nie pozwalają. Teraz okazuje się, że pozwalają. I te na przykład, co oznacza, że teraz można chyba dać te Taurusy. Bo wcześniej nie można, bo byłyby ja nie widzę przeciwwskazań. Bo skoro już teraz nie widzą przeciwwskazań, żeby Kursk atakować, no to jakie przeciwwskazania, żeby most kerczeński zaatakować, tak? No to nie ma żadnych już przeciwwskazań, z tego by wynikało. No jedynie przeciwwskazanie no jest takie, że chyba musieliby być technicy z Niemiec, no ale to nie jest chyba tak przesądzone. No nie można na zdalnej, że wideo rozmowa i tak kliknij to. Nie wiem, pewnie można moim zdaniem, tak przesadzają. Po prostu nie chcieli z jakiegoś tam powodu, przynajmniej Scholz nie chciał. No ale te powody tak trochę tymi nowymi wypowiedziami, no moim zdaniem powodują, że to tak nie jest logiczne, tak, że te można, to uzbrojenie, a te nie można, no to trochę dziwne. I co ciekawe, mamy też wypowiedzi z
Białego Domu ze Stanów Zjednoczonych i okazuje się, że Biały Dom jest bardziej powściągliwy. Na samym początku były wypowiedzi, że Biały Dom stanowczo sprzeciwia się albo uważa, że atak Ukrainy na region Kurska jest to eskalacja, której należy unikać. W oświadczeniu, i to mieliśmy chyba tego drugiego dnia, przedstawiciele administracji podkreślali, że takie działanie może doprowadzić do zaostrzenia konfliktu, wezwali obie strony do natychmiastowego zaprzestania działań zbrojnych na rzecz dyplomacji, jakieś takie dziwne sformułowania. Natomiast potem jak zobaczyli, że się udało. Tak. Zamierzamy skontaktować się z naszymi ukraińskimi partnerami, aby lepiej zrozumieć, co się stało, oświadczył rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Dodał również, że doniesienia te w niczym nie zmieniły amerykańskiej polityki w sprawie zezwolenia Ukrainie na użycie amerykańskiej broni w celu zwalczania bezpośrednich zagrożeń za granicą. No i tutaj Biały Dom wystosował oświadczenie dotyczące ostatnich ataków ukraińskich na region kurski, podkreślając, że międzynarodowe sojusze odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu rosnącym napięciem. Wprowadzenie skoordynowanych sankcji i wsparcie dyplomatyczne dla Ukrainy odzwierciedlają zacieśnienie się więzi między państwami zachodnimi, co ma na celu nie tylko odpowiedź na bieżące incydenty, ale także długotrwałe stabilizowanie regionu. Cokolwiek by to znaczyło. Stany Zjednoczone uważają, że obecna sytuacja w obwodzie kurskim, i tu jest to jest ten najnowszy, nie grozi eskalacją konfliktu ukraińskiego. Ukraina robi wszystko, co konieczne, aby odnieść sukces na polu walki. Tak przedstawiciel tym razem Pentagonu, i to jest bodajże z piątku, odpowiedział na pytanie, czy nastąpi eskalacja ze strony Rosji na tle ataków sił zbrojnych Ukrainy na Kursk. Więc widzimy, że nie do końca chyba w administracji było to wspólne zdanie, nie wiedzieli za bardzo, trochę było chyba dla nich zaskoczenie, nie byli przygotowani, żeby wspólnie odpowiadać. Dla Rosjan też było zaskoczenie. Natomiast teraz jest, że oni popierają, tak? I to jest i że tutaj obawiali się może, że zostaną zgnieceni Ukraińcy zaraz po przejściu, że tam są jakieś umocnienia, może, że oddziały, coś tam, a okazało się, że wydmuszka, nie? Że w środku tam prawie żadnego oporu. Wiesz co, też wydaje mi się, że tutaj ta reakcja, która była powściągliwa z Amerykanów na samym początku, oni zrozumieli, że to też może osłabiać tą administrację, bo podcina tym Ukraińcom trochę i wiesz, i trochę jest na zasadzie to przyłączmy się do jakiegoś sukcesu, bo jeżeli się to okaże sukcesem na przykład i to będzie jakaś karta przetargowa, a nie będzie eskalacji dodatkowej, bo wydaje się, że moment na eskalację ze strony Rosji zostaje zaprzepaszczony teraz. Tak? Bo mijają, następne dni, no i co, po 2 tygodniach będziesz atakował, to wygląda na jakieś działanie takie znowuż nieprzemyślane i jakieś... To znaczy, reakcja miała być szybka i ruszyły tam konwoje, ale one zostały zniszczone, nie? Wszystkie, bo było właśnie chaotycznie to przeprowadzone. Tak, ale mówimy o eskalacji na przykład nuklearnej, tak? Czyli to, co nasi doktorzy straszyli, że tak tam jak Ukraińcy że ta drabina, to oni teraz tam, nie wiem, coś zaatakują i wyleci. Trochę, ten czas jak gdyby mija, bo to powinno być tak, weszli, następnego dnia atak, nie? I wtedy pewnie reakcja by wszystkich była inna. A teraz, ponieważ i to też spowodowało, że Rosjanie dali czas i Stanom Zjednoczonym, i Zachodowi, żeby się opowiedział. Tak? Bo jeżeli teraz, jak gdyby się opowie, a będzie odpowiedź jakaś ze strony Rosji, która jest jak gdyby spóźniona, a do której mogą mieć prawo, tak, bo jednak jest to wtargnięcie i jest zagrożenie, prawda, dla państwa, przynajmniej dla tego obwodu, to w tym wypadku, te kraje opowiedziały się jasno po tej stronie ukraińskiej. Bo te początkowe, że wzywamy do eskalacji i tak dalej, to właśnie było to, że czy to nie ten szczebel za wysoko.
No, ale... Tak, ale teraz wyszliśmy i teraz Zachód wyszedł właśnie ten szczebel wyżej razem z Ukrainą i czekają właśnie, co Rosja robi. No a Rosja próbuje wyprzeć tych Ukraińców, pewnie im się to uda. Natomiast pytanie, jakim kosztem? Ale tak? to też są drzwi ile otwarte. Czasu im to zajmie? Słuchaj, to są też, to jest otwarcie drzwi do późniejszych takich akcji. Bo jak raz zrobili, no to później co Rosjanie powiedzą, a następnym razem to... No nie, no wiesz, tu jest, nie, to jest jeszcze gorzej. Teraz pokażę mapkę, gdzie mniej więcej jest ten atak, bo nie każdy śledzi, większość was śledzi, natomiast słuchajcie, tu mniej więcej jest ta Sudża i mamy ten cały ten element, a więc jak widzimy, no to jest tylko fragment Rosji. Wiesz, pytanie jest, bo to bardzo bije, bo tutaj było takich wiele wypowiedzi, że to nic nie da, że to jest jakiś rajd, że to jest bez sensu. No, patrząc na reakcję władz i reakcję Kremla i Putina, to być może kiedyś się to uda ogarnąć i opanować, natomiast na ten moment, no to dla nich jest to problem. Jest to problem. Muszą przerzucać różnego rodzaju wojska, robią wszystko, żeby nie uszczuplać frontu, ale chyba się nie będzie dało. Ale Ukraińcy może czekają tylko na wyciągnięcie skądś, wiesz. Znaczy wiesz co, no są jeszcze te doniesienia, o czym mówiliśmy, że są doniesienia tego typu, że Ukraińcy gromadzą kolejne siły, jeżeli chodzi o w pobliżu obwodu białgorodzkiego i że tam ma nastąpić następny atak. Ile w tym prawdy jest, nie wiemy, natomiast no, powoduje zamieszanie duże, tak? No bo nagle Rosjanie muszą robić coś, co nie musieli robić, bo oni mieli nieobstawioną granicę. W odróżnieniu od Ukrainy, która musiała obstawić granicę z Białorusią. Właśnie chciałem powiedzieć, że co więcej, Baćka zluzował im te wojska. No wiesz, są te oskarżenia odnośnie Baćki, już teraz wszyscy tam Z-blogerzy piszą, że zdradził, wymienić, dogadał się, sprzedał nas i tak dalej, i tak dalej. No, oni jasno już jak gdyby, zresztą oni chyba nigdy nie byli zwolennikami tutaj Baćki. Ale oni zwolennikami niczego nie są tak naprawdę. Bardzo łatwo wyroki. Tak, to prawda, tak. No to jest tak. Tam oni się też między sobą, jak ci blogerzy, tak często wspierają i nie lubią, są różne tam, natomiast jeżeli chodzi o te zewnętrzne czynniki, to tak. To też wszystkich nie lubią. Między sobą się nie lubią, ale na zewnątrz jest zgoda, że się nie lubią. Bardzo rezonowała w Rosji i w tym właśnie świecie to, co Niemcy zrobili, tak, czyli to takie jasne powiedzenie i to będzie też rezonować, bo pamiętajmy, że według propagandy rosyjskiej, co u nas się mało przybija, to Niemcy są głównym tym wrogiem, no i tam są te różnego rodzaju reminiscencje do historii i tak dalej. No i to propaganda mocno podsycała, pewnie grając i próbując osłabić, żeby Niemcy nie pomagali, no bo... To znaczy nie, no głównym wrogiem są Amerykanie, potem ogólnie anglosaski. Ale mówię w Europie. Niemcy. Okay. W Europie, tak, w Europie to jak gdyby Niemcy. No i bardzo jak gdyby i bardzo tutaj wszyscy boleją, że ten niemiecki sprzęt pojawia się symbolicznie znowu w Rosji. Tak, po no 80 latach, tak, od zakończenia wojny ojczyźnianej, tak, czy tak mniej więcej, nie? A więc no dziwna sytuacja i w sumie też wiesz, co powoduje, że Rosjanie po raz pierwszy nie wiedzą, do czego Ukraińcy są zdolni. Tak. Bo to jest czy to jest jakiś blef rzutem na taśmę, że już nie mamy sił, to wypuszczamy? I też analitycy są pogubieni, bo niektórzy piszą, że to jest taki ruch desperacki, Ukraina, tak, a inni, że to było przygotowywane. Ale zobacz, że to jest mniej więcej kwartał po tym, jak został odkręcony kurek amerykański. Wiesz, mieliśmy zatrzymanie tych środków przez 8 miesięcy. No i z kwartał temu został odblokowany
i teraz mamy ten ruch. Tak jakby wiesz, ten sprzęt, te pociski zaczęły płynąć, Ukraińcy wymyślili sobie jakiś plan, no ale potrzebny był kwartał, żeby się do tego przygotować. Wcześniej nie mogli, bo nie wiedzieli, czy w ogóle dostaną, nie? No bo tak, 8 ja miesięcy myślę, że było to wstrzymane. było już przygotowywane od momentu nominacji właśnie Syrskiego i to był jakiś plan jego. Musiały zaś pewne okoliczności, że został uruchomiony. Co ciekawe, według wielu źródeł Rosjanie już od 2 tygodni wiedzieli, że zostaną zaatakowani. Pomimo to nie wierzyli. Zlekceważyli. Tak. Że to będzie, wiesz, na zasadzie taki rajd, wiesz, oni sobie tam wejdą, tak jak te wcześniejsze pewnie i tak dalej. Natomiast no, ich tam szpiedzy i ten wywiad gdzieś tworzył te raporty, że Ukraińcy przygotowują się tutaj do uderzenia. Wiesz, to, że wiesz, lekceważyli, nie wierzyli, pamiętaj, że jest dużo fałszywek też, pewnie po obu stronach. Tak? I 2 rajdy już poszły wcześniej. I 2 rajdy już poszły, tak? Więc to było takie przygotowawcze, można powiedzieć. I teraz za 3. razem, znowu rajd, to tam wyślemy trochę oddziałów, postrzelają się i wrócą. Postrzelają, nie? Tak. No i wysłali jeden konwój, ale, że tak powiem, nie dotarł. Się przeniósł do chmury. No dobrze, to chyba wszystkie dzisiaj informacje. Dziękujemy Wam za obejrzenie tego materiału. Dajcie znać, który materiał z tych przygotowanych podobał Wam się najbardziej. No i gorąco zapraszamy na tą 20:30, bo tak jak Paweł powiedział, jeden z ciekawszych naszych odcinków ostatnio. Trzymajcie się. Hej. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie do końca. Zapraszamy do subskrybowania kanału. Do zobaczenia.